w dzieciństwie, mając 10 lat, miałam wypadek samochodowy. Było to czołowe zderzenie z drzewem. W efekcie byłam sparaliżowana od oczu w dół, ponieważ miałam spuczenie mózgu. I na początku w ogóle były problemy, żeby wznowić moją akcję serca. I rokowania początkowe były takie, że albo będę całe życie sparaliżowana od oczu w dół, albo nie będę w stanie nawet usiąść sama. Pracuję w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Prowadzę tam zajęcia z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich i pewnego razu na zajęcia przyjechała Ania. Jedyne momenty, kiedy ją widziałem na nogach, to kiedy wstawała z wózka i wsiadała do samochodu oraz kiedy były zajęcia na sali, kiedy prosiłem ją, proponowałem jej wstawanie przy drabinkach. No, ma taką możliwość, więc nie blokuje się tam, że jest po prostu na wózku i musisz na nim siedzieć, tylko zawsze dążymy do rozwoju. Jak Ania przyszła do tęczy, to właściwie nie była w stanie za bardzo, nie wiem, usiąść się, poruszyć. Te ruchy były bardzo ograniczone. Potem stopniowo zaczęliśmy jej pomagać. Oczywiście ma też rehabilitację, ale myślę, że capoeira dała jej to, że po pierwsze ma kontakt z grupą, to nie są tylko treningi, ale są spotkania, imprezy. Jest tak, że może z kimś pogadać, może się otworzyć na nowych ludzi. Po drugie ma grupę ludzi, która ją akceptuje i wspiera i to jest bardzo ważne i to bardzo pomaga. I wszyscy są dla niej mili, otwarci. Capoeira w ogóle polega też na przełamywaniu pewnych granic. No i każdy te granice ma swoje, na swoim poziomie i je przełamuje. Ja też na co dzień je przełamuję. Capoeira jest dla mnie rozmową. Właściwie od pierwszego dnia, kiedy obudziłam się w szpitalu i właściwie cały czas słyszałam, że będzie źle, że no już mogę zapomnieć o wszystkim, co było. Właściwie od tego momentu miałam w sobie marzenie i wiarę w to, że będzie dobrze. I była wtedy jedyna osoba, która nie znając mnie sprzed wypadku, uwierzyła we mnie całościowo i rzeczywiście to szło do przodu i poszło. I w ogóle wszyscy, którzy mówili, że będzie źle, nie byli w stanie uwierzyć w to, że to jest do przodu. Ania na początku takie miałam wrażenie, że jest bardzo nieśmiała, jest jakąś kotarą i że się uśmiecha, ale bardzo dużo w sobie trzyma. Wtedy wyglądała całkiem inaczej, teraz wygląda o 360 stopni w drugą stronę, że zmienia fryzurę, jest teraz taką gwiazdą. Jej lęk przestrzeni zdecydowanie się zmniejszył. Już praktycznie sama chodzi po niewielkich salach gimnastycznych, a to już jest pewien areał. Sama wyjeżdża też do miasta, także w tej kwestii jest bardzo duży progres. Wyprowadziła się z domu rodzinnego, zamieszkała w swoim własnym domu, co też jest wielkim krokiem milowym. No i o wiele lepiej porusza się już na samym wózku, ale teraz zaczyna już chodzić przy chodziku, bo tutaj grupa capoeira w tęczy, każdy po kolei przez cały trening z nią ćwiczy i powoli do przodu, tam pod moim kierownictwem nieformalnym, ale jakoś idziemy do przodu i rozwija się, także jest coraz lepiej.
pomaga i doradza, ja się jej pytam, bo wiem, że to jest po prostu osoba, która dużo przeszła i sama wie, jak radzić sobie z takimi problemami. Zresztą też szanuję ją jako osobę bardzo wyedukowaną, ponieważ jest w psychologii, po filozofii. Patrząc na to, na jej siłę i na to, jak z jakiej sytuacji ona potrafiła wyjść i się podnieść, to wydaje mi się, że jakiekolwiek problemy, jakie my mamy, wydają się małe i aż głupio się na nie skarżyć. W rehabilitacji konwencjonalnej, tradycyjnej są wykształceni ludzie i można obrać sobie jakiś system, jakiś kierunek, w którym się idzie i rzetelnie go realizować, robić testy co jakiś czas, tak żeby mieć wymierne dane z tego, czy terapia idzie do przodu, czy nie, ale znowuż to jest mega sztuczne i oderwane od takiej natury ludzkiej, gdzie po prostu bycie w grupie, czucie się potrzebnym i czucie akceptowanym. Bez tego rehabilitacja taka gabinetowa jest biciem głową w mur. Ja w ogóle wierzę, że w kapoeirze jest tak, że jak jest dobra energia, dobra roda, to mamy 120% możliwości. To był taki moment, kiedy nagle Anka stanęła sama. Ja ją puściłem, ona okazała się, że stoi i była sama zdziwiona, że w ogóle stoi, a potem nagle ja mówię, dawaj, zrób krok i zrobiła jeden, drugi krok, jakby wpadła mi w ramiona i to był bardzo ładny moment, jakby ten jeden z w sumie ze szczęśliwszych i taki, z którego bardzo się cieszę. Wydawać się mała, że słowa typu wiara, marzenia czy wiara czy cuda są czymś naiwnym, ale to nieprawda, bo świat, w którym żyjemy, nasze ciało, nasze możliwości, które są w ciele, w ruchu, są czymś niezbadanym, są czymś, co wymaga się racjonalności, bo racjonalność to jedynie świadomość, a ciało, pragnienie, energia, którą w sobie mamy, jest czymś ponad, czemu warto zaufać, bo to my. Cały czas to samo, cały czas to, żeby być sprawną, tak jak byłam, sprawną na 100% moich możliwości. Wierzę w to, że będę się wspinać na ściance, że będę jeździć na rowerze po górach, że będę pływać na desce, jeździć na snowboardzie. I to jest moje marzenie, a z drugiej strony wiem, że mając sprawność, mając to doświadczenie, będę mogła pomóc dzieciom, żeby nie musiały przechodzić w tak długim czasie to, o co ja przyszłam, żeby nie były straumatyzowane, żeby spełniały się ich marzenia.